pochować. O, touch my talala. Oh, you touch my tra-la-la. Gidong. Pani się... Bo ci nogi też zmarzły. Nie, konik! A i powiem wam, że potrzebowałem tego. Sorry, że nie publikowałem dawno na YouTubie, ale kurczę, jestem trochę zajechany swoją pracą i przygotowanie Kinga pochłania to maksymalnie czas. Po prostu jest tyle załatwiania spraw w Kingu, masakra. No i co, fajnie było tu przyjechać dzisiaj, się spotkać z kolegami, pobawić się w błocie, bo to jest całkowicie coś innego niż kręcenie rajdów, ja to uwielbiam. Co, Johanna na poligonie nie była? No, w tym życiu nie pamiętam. A co tak ciemny obraz jest, Łukasz? Bo trzeba tu takie zmiany zrobić, więc dlatego ja jestem filmowcem, nie ty. Ja kameruję! No to będzie jasne. Ja miałem kiedyś iPhone'a, ja umiem nagrywać. iPhone'a miałeś? O rok czasu miałem iPhone'a, ja umiem nagrywać. No tak. Nieraz iPhone'em nagrywaliśmy, nie? No człowieku, przecież niektóre filmy z iPhone'a mają po 130 wyświetleń. No, dokładnie. Becki zero, piwko? Zero, Zero! bez alkoholu w offroadach. Porządny człowiek. A my dzisiaj... A tutaj szybę wybiłem wtedy w Toyocie. Tak? Na tym, no. Wtedy wytyczałem ten podjazd. No tam poszedł, gdzie ty pojechałeś? A my dzisiaj jeździmy na poligonie z fajną ekipą. Z takimi trochę zmutkami, można powiedzieć. Integracja. Integracja spontan poligon. Tu nie, tu nie! Becki tutaj, w dziurę! Ogień! Głęboko, ogień! Ogień, kur! Co się stało, panie kolego? Zsunęło się. A zapach błotka, fajnie co? Końcu. No, I to takie świeżutkie. Dziewicze. dokładnie. Nieruszane, zobacz jaka tam dżungla jest. To prawda, nikt tędy nie jechał. Poczekaj, ja pójdę na tą kałużę z przodu. To będzie dobre. Jest nasza gumka legendarna od Majtek, która ma już 20 lat. Ale się śmieją. To najlepszy szturek. Przechylamy szlaki, widać, że ten nikt dawno nie jechał. Zamknij moje okno! Niepotrzebnie stanęła! Idzie. Lewo, prawo kierunek! Lewo, prawo! Robimy, chłopaki, wam trasy tutaj, żebyście jutro mieli łatwiej. Tutaj nie jechał, w ogóle śladów nie ma. Tam, tam. Także jutro będzie mieć trochę łatwiej, nie?
Ogień! Daj mu, daj mu! Driftem! Proszę, driftem! Daj mu, daj mu! Daj mu, daj mu! Driftem! No driftem! To wody napadało, nie? A to tylko w tej dziurze chyba ściągnęło całą wodę, wiesz? Teraz w lewo koła, dawaj w lewo, dawaj. Ty masz dalej mosty z Toyoty? On ma dalej mosty z Toyoty? Ty upadziaro, a z patrol? Nie no, cegiełka ma z Toyoty. Ale co oni tu siarę robią? Przecież tutaj naszymi kombi przejeżdżaliśmy, Rok nie? temu, no. Wojtek! Wojtek! Jak tam u ciebie? Panie, tak się nie robi. No to siusiaki. Ale trochę chyba się powiększyły te dziury. Nie no, w ogóle dużo wody, bardzo dużo wody. Nie no, wody jest mniej niż było. No jak mniej? Zobacz, tu nie ma wody. Tu Radek, jak tu byłem 2 miesiące temu swoim autem, to tu wszędzie była woda. Aha. Tylko w tych kałużach jest woda, wiesz, spłynęła. O, Radzik sobie pociągnie linę w końcu. A nie, tylko whisky i jacuzzi. Yes! Na klasycznym sterowym zawieszeniu 4 cale Radzik jeszcze jedzie. A tu mamy konwersję na Pajero. I też jeszcze jedzie, o dziwo. Stój! A tu mamy konwersję na wszystkie konwersje możliwe. Także tak to wygląda. Jeszcze gdzieś Patrol się zgubił i Samuraj gdzieś tam są, ale nie wiem. Wyjdzie. Uhuhu. A to jest Bartek Krzyka. No i co? Bez problemu. Tyle strachu. Okna zamknęłaś. Pokazuj Radźko. A gdzie jest reszta ekipy? Radek, gdzie mamy resztę ekipy? Bo jeszcze był Patrol, coś tam jeszcze było z tyłu. Patrol, Samuraj i Witara? No oni tam pilnują tyłów. Oni pilnują z tyłu, żeby nas jakieś te patrole od tyłu nie zaszły.
I będzie koło w powietrzu? Nie! Będzie. No powiem ci, Granda lepiej. Jednak więcej prześwitu jednak w tych kolejnach lepiej sobie radzi. No jest troszkę więcej prześwitu, no ale no, moc podobna w sumie, nie? Bo tam koło 150 koni tam ma? Koła też podobne chyba, nie wielkościowo. Pakę tu miało być ładne Oj miejsce. Bartek, kurwa, Uścielone. wyścieliłeś dla mnie, widzę No tutaj. zobacz, masz piękny Ja se pójdę na nogach, wiesz? Zmienimy cylafon na nowy. Później się damy nie miała PRS z Justyną, chociaż nie, ona też okna nie zamknęła. Tutaj spadł dupy. Jeżeli macie ochotę na moje naklejki, to wbijcie na stronę naklejki4x4.pl. Tam macie specjalną zakładkę Extreme Media, gdzie możecie sobie wybrać naklejki jakie chcecie z moim logiem, więc macie duży wybór. Też możecie tam znaleźć inne naklejki o tematyce offroadowej. Polecam. No teraz zrobimy taką małą prezentację tego samochodu, bo to jest fajne auto w takiej specyfikacji, jakiej mi się właśnie podoba. Czyli Samuraj, akurat to jest 1.9 TDI z klateczką, większe koło, super to wygląda. Wyśleć, opowiedz coś o tym aucie. Generalnie tak. Tak jak już wspomniałeś, Samuraj, mosty seria, tył zaspawany, najtańsza blokada, najprostsza. Ma być tanio, budżetowo, na sportowo, przód otwarty, zawieszenie na sprężynie, radiusy 1.9 TD wsadzony, bez interkulera. Tak jak został wyciągnięty z auta, z dawcy, tak został wsadzony, nic nie zostało zmodzone oprócz pompy. Pompa została wsadzona 10, sekcja. No pasy, kubły, klatka, żeby było w miarę bezpiecznie, chłodnica na pacę, bak na pacę i tak naprawdę tyle. Nic więcej nie trzeba, żeby się bawić w terenie. Części w miarę tanie, proste w serwisie. Można samemu tak naprawdę w warunkach domowych wszystko zrobić, nie trzeba oddawać do warsztatów wyspecjalizowanych w samochodach terenowych po prostu. Opowiedz mniej więcej, jaki, tylko tak stań chodź tu sobie i patrz w kamerę. Opowiedz, jaki jest mniej więcej koszt zbudowania takiego Samuraja, patrzę się tu w kamerę, tam nie na auto. Wiesz co, koszt ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo ja go generalnie kupiłem za 6000, o ile dobrze pamiętam. Był wtedy bez klatki, był już zrobiony na sprężynie, miał wtedy mechanika. Reduktor miał zwolniony 5, chyba 3 przełożenia austriackie, o ile dobrze pamiętam. Reduktor wybuchł, na seryjnym silniku jeszcze, był tutaj 1.3. Reduktor jak wybuchł, przyszła decyzja co robić. Czy znowu zwalniać przełożenia, bo no niestety na tym kole to nie pójdzie na seryjnym. Więc stwierdziłem, że po prostu wsadzę 1.9 turbo diesla i tak się skończyło. Silnik kupiony za 500 zł, zestaw od TPJ został zakupiony za 900, o ile dobrze pamiętam. No i trochę pracy, tak naprawdę około tygodnia zajęło po skrętanie tego wszystkiego do kupy, bo to trzeba było i nowy dolot zrobić, układ chłodzenia przenieść, bo chłodnica, wszystko, cały tył był przebudowany, został wyrzucony mechanik i wsadzony tak naprawdę elektryk, bo ten mechanik też robił więcej problemów niż to warte. Fajne było, bo można było wyciągać patrole, ale teraz trzeba było się skupić na sobie i wyciągać po prostu siebie, a nie innych. Powiedz mi, mosty są w fabrycznym układzie, czy to jest one są jakieś, rozstaw osi jest powiększony? Nie, osie są w serii. Tylko mosty są obspawane i nic więcej. Wnętrze oryginał, czy też przerobione? Wnętrze? W sensie w mostach. A nie, wszystko seria. Przełożenie, półośki, przeguby, wszystko jest seryjne od oryginalnego Samuraja 1.3. Nic nie zostało tutaj wzmacniane. Auto na tym setupie jeździ już dość długo. Są tutaj 33 10,5 Silverstone wsadzone. No i generalnie nic się nie dzieje, wiadomo, trzeba uważać z gazem. No jak się przesadzi, auto poleci do góry, spadnie, to niestety trzeba brać pod uwagę to, że może coś się urwać po prostu. Nie jest to po prostu pancerne auto, trzeba jeździć z głową, trzeba trochę pomyśleć i tak to wygląda. No ale jest lekkie i widać jak jedzie Jest fajnie, nie? lekkie, ważyłem je nawet już po słapie silnika, 1350 kg ze mną w środku. Więc fakt nie był wymyty i tak dalej, zatankowany do pełna, około 30 litrów wchodzi ropy, więc no aż taki lekki nie jest, myślałem, że będzie troszkę lżejszy.
ale generalnie no, czuć tą lekkość w terenie mimo wszystko i po prostu po kolejnach fruwa. Przydałby się mimo wszystko w przyszłości, jest plan, żeby rozstaw troszkę powiększyć, bo na krótkich, stromych podjazdach niestety przód wybija do góry i ma tendencję do tego, że chciałby się nam zrobić salto po prostu. Więc no tak to wygląda. Jeszcze jest plan na drugą wyciągarkę asekuracyjną z tyłu, na razie jest założona tylko jedna elektryk z przodu, żeby coś było na szybko i po prostu żeby się bawić, nie? I to jest takie właśnie fajne auto do zabawy, bo to wbrew pozorom jest to budżetowe auto, co nie? Jest bardzo budżetowe auto naprawdę. No, moim zdaniem to jest jakby najtańsza opcja, jeśli ktoś chce się bawić tanio w terenie, bo przede wszystkim nawet kupno auta, ok, super, można kupić, odłożyć, ale później trzeba sobie zadać pytanie, czy będzie nas stać na serwis tego samochodu. Jeśli nas nie będzie stać, no to też bez sensu później, żeby auto stało po rok, 2 lata w garażu i tyle. Wszystko jest tak naprawdę zaadoptowane co najtańsze, nie? Amortyzatory kupiłem komplet, tył jest Nissan Terrano wsadzony, chyba 150 zł. Przód z Toyoty jakiejś wsadziłem, nie pamiętam, chyba 120, 220 zł. Sprężyny po 80 zł. No, wentylatory Volkswagen, chłodnica Volkswagen, zbiorniczek Volkswagen. Prostota, silnik Volkswagen, no to wiadomo, no, miałem teraz przygodę 2 tygodnie temu na Cieninie. Nie na Cieninie, tylko na górkach Winów Poligon. Była tarcza, słynne jeziorko, auto wjechało do kałuży, marasu zaciągnęło do rozrządu, strzelił pasek. No i co, rozrząd kupiony za 130 zł udało się znaleźć. Tak naprawdę tylko trzeba było wyciągnąć szklanki, wymienić szklanki, poskładane zostało na nowym rozrządzie i auto po strzeleniu paska dalej jeździ, nie? Podejrzewam, że inne jednostki już mogłyby niestety tego nie przeżyć i trzeba byłoby niestety becalować na nowy silnik. Czyli tak jak mówiłem już nieraz w moich filmach, to jest auto właśnie takie fajne auto do zabawy w terenie, niedrogie, a wbrew pozorom dające wiele satysfakcji. I generalnie jakbym chciał sobie budować zmotkę taką właśnie do upalania po takich terenach poligonowych, czy na jakieś tam rajdy w klasie elektryk, to bym coś takiego sobie też zbudował. Trochę bym tylko rozstaw osi powiększył i tyle. Super. Dzięki za wywiad. Dzięki. Zamknę twojego okna, Och, na bratka. bo już nigdy tu nie przyjdę. Tak na taki pełny piecu, dawaj. Radek, czekaj, Radek! Nie, Radek! Dodam jeszcze tak w tajemnicy, że w tym roku zobaczycie sporo fajnych relacji z rajdów, nowych rajdów, na których jeszcze nigdy nie byłem. Nie są to rajdy polskie. Także śledźcie mój kanał, bo naprawdę to będzie coś wyjątkowego. Ale śledźcie też kanały, na których też publikuję i na których też pracuję, czyli Red Fox, Budkowski. Śledźcie, bo będzie tam dużo fajnej dawki, dobrego filmu. Także nie zapomnijcie zostawić tam subskrypcji, tak samo i tu na tym kanale. A my dalej idziemy, buty mi się gubią w tym błocie. Powiem Ci, Radek, dawno tu nie byłem, ale powiem Ci tak. Parę lat temu tędy ktoś przyjeżdżał, ja bym spróbował. No zobacz, Puszczę Beckiego najpierw, Becki ma otwarte drzwi, to mu woda wypłynie szybciej. nie no, to raczej jest nieprzejezdne, no ale dobra. Wsadź no tu patyka. Nie jest No, głęboko. przepłuczymy auto. Przepłuczemy, bo czysta woda, torfik. Pełno śladów dzików tutaj. Dziki się pomnożyły na poligonie. No zobaczymy, co się wydarzy. O kurz! Doleciało do mnie! No lekkie auta mają to do siebie, że zobaczcie, jak łatwo tam to wychodzi z błota. Teraz sobie wyobraźcie coś ciężkiego tu sklejonego. Ale ciutki pyk, nawet bez wyciągarki, tylko na wstecznym, na lince lekki samurajek wyciąga. Dobra, jedziemy, dawaj, jedziemy. No jedziemy na Krzyżowicę, nie? Co? My wyjeżdżamy tam, do Wrocławia. Jak? No to jest główne na Wrocław. Aha. Cofnę się po nim, bo mamy wakacje. No ale to by zaraz za 20 minut pojedziesz. Dojedziemy tam i pojedziesz w lewo, tam już masz taką tom, z Łukaszem pojedziesz. Łukasz, to Bo my jedziemy na Wrocław, a Łukasz z tobą wróci. Dobra, oni na Wrocław, my na Warszawę. Warszawę przez Żabnik. I Żabnikiem, kurwa. Kalisz. Ej, nie wiem, od czego to zależy, ale trochę po Polsce nie pojeździłem po rajdach. I tutaj w ogóle nie ma much końskich, a zawsze były.
A na przykład Wielkopolska, Mazury, no wysyp much końskich. Ciekawe, czy to przez to, że tu robią opryski jakieś, a tam nie? Jestem ciekawy, jak to wygląda. Może wiecie, to napiszcie w komentarzu. Kurwa, nawet nie poczuła, ty. Ale tutaj było, Radek, widać. Tutaj było, Radek, widać różnicę w wadze, nie? Auta. Granda w dół, a ten górą. Pięknie, brawo! Ale ładnie. Dobrze! A ja krótkie spodeki w te pokrzywy zabrał. Dawaj! Jedź! No dawno ten nie jechał, myślę, że z parę lat. No, tak lekko było, tak jest. Tam jest pniak, zahaczy pniakiem. Pniakiem wisi, ej! Radek! Gdzie na mnie? Jak ja tu ucieknę w krótkich spodekach? Lekko w lewo, lekko w lewo. Tutaj też. Tak to potknąłem. Łącz blokadę. Nie kręć kierownicą, po co kręcić? Ale dżungla. Spociłem się jak kura Malezji. Już na Bym był. kołem masz... O, dobra. Na drzewie wisi. Na pniak. Czekaj, stój! Na pniak. Tylne koło masz tyle nad ziemią, nie? Ile? Tyle. No dobra, no to spróbuj, masz teraz kierę prosto. Ja bym wyciągarką szybko się podpiął do przodu. Spróbuj, no. Nie, Nie, musisz... wyciągarką. O kurwa, czekaj, bo ten kierek tam się pierdolił tak, że... O, podobno chodzenie w krótkich spodenkach po pokrzywach, które mają 1,50 m, jest zdrowe. Ile? Teraz jest taki plan, że będziemy auto unosić do boku, bo duży pień taki półmetrowy się wbił pod auto, więc uniesiemy auto do boku i pojedziemy na kole wtedy. Taka sztuka będzie właśnie robiona. Nie blokady. Tak, jest lakier na pięku? Nie we mnie! Prosty koła! Brawo! Dawaj, ogień! Góra, zastał, aparat oczyszczenia będzie. Warson! Takie zmotki to ja lubię, zobaczcie, klima chodzi. Kurwa, tego się trzymać, ja pierdzielę. Nie ma cyfrowa. Jest tutaj cyberłapka. O, arwa Maćka. Stynka. Ty, to wy już widać, że przed Kingiem ćwiczycie. Przed Kingiem ćwiczycie, tak? Tak, Tak. stanął. O kurwa, gdzie ja jadę? Dobrze, dobrze, tu jest płytko, jedź, normalnie tu jest. Jedź. Ach. Jezus Maria. Wariatka normalnie. Ale tu jest taki beton. Jak na King of Hammers. To jest beton jak na King of Hammers.
Bo za szybka jesteś, przecież Becki ma takich przełożeń szybkich, co ty? Becki to jedzie 20 na godzinę na piątce. Ja też jechałam 20. No bo cię może tą chwilę, bo za gorąco się zrobiło, za zimno. Ona działa w ogóle? No dobra, działa, guzik świeci. A to, że się świeci, to wiesz, to może... No dobra, siadam. Czyściutko, Jak zobacz. się nazywa Ożyg? Do Ożyga wstać siadam. Do żygla. Do Ożygla się tak. Znalazłeś? Para! Dozo! Nie macie plaka? Nie mamy plaki. No jak, a dezodorant? Nie mamy ognia, nie mamy kompresora. Oj. Ogień mamy, tak? Ogień mamy. Kompresor. Ogień to powinien tutaj iść, z tej rury. No, można. Zobacz jak pięknie przygotowane, umyte, wystopkowane. Pięknie, no. Czy jest okej? Też kamerujesz? Tak. No to fajnie. Akcja zakończona sukcesem, bez plaka, Plaka bardzo szybka, fajna. ale bez plaka to nie to samo, wiecie. Jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz, no prosta zasada, nie? Udało się! Ładnie. Aj, niepotrzebnie hamulec. Prawie gleba. Prawie gleba. Dobrze, że uciekłem, kurde. Czekaj. Marek, poczekaj, zrobię. Aj, dobra. Aż klucze z wrażenia wypadły. Dawaj, Bartek. Próbujecie? Ten. Teraz ogień! Ogień! To może krótkie podsumowanie tego wyjazdu. Poligon z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z roku na rok się zmienia. Niektóre dziury są płytsze, inne głębsze, także teren cały czas się modernizuje i nigdy nie jest taki sam, dlatego fajnie tam raz na jakiś czas wrócić i przejechać te same przeszkody. Dzięki za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i subskrypcję na tym kanale. Pozdrawiam, do zobaczenia w terenie.